Nadciąga jesień, kończy się październik, niby przyroda układa się do snu, ale Ministerstwo Rozwoju i Technologii obudziło się i znowu odżył w nim jak Feniks z popiołu pomysł kredytu z dopłatami. Przy okazji warto też powiedzieć, że ministerstwo, czy też wiceminister, jak twierdzi Gazeta Prawna, przed komisją sejmową powoływał się podobno na analizę, której nie było. Ponadto dzieje się dużo w kredytach mieszkaniowych oraz zmienia się struktura oferty mieszkań i o tym właśnie będzie w dzisiejszej audycji. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, zmiany cen, zmiany obrotów, zmiany w prawie, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach sugestie nowych tematów. Jeżeli piszesz o swoim rynku nieruchomości, nie zapomnij podać nazwy miejscowości, o której piszesz, bo taka informacja ma większą wartość. No i przypominam tradycyjnie, że na stronie symen24.pl nasze audycje znajdziecie wzbogacone o kursy i dodatkowe dane w formie statycznej, czyli to, co nie mieści się na kanale YouTube, a znajdziecie tam również kursy obrotu nieruchomościami. Jak już zapowiedziałem we wstępie, mamy 3 tematy i pierwszym tematem niech będzie to, że odżywa idea kredytu z dopłatami. I tu dzieje się ciekawie, ponieważ jak napisał Dziennik Gazety Prawnej, wiceminister Ministerstwa Rozwoju i Technologii Jacek Tomczak na zebraniu Komisji Infrastruktury namawiał do wspierania ustawy o kredycie z dopłatami i twierdził, że resort posiada bardzo szczegółowe analizy tego, co się wydarzy w przyszłym roku, jeśli program kredytowy nie zostanie uruchomiony. Podobno efekt będzie taki, że spadnie podaż, ceny wzrosną. Tak podobno mówił wiceminister. No i Dziennik Gazety Prawnej zaczął grzebać w tym temacie i chciał się dowiedzieć, jak wygląda ta analiza, kto ją napisał, co jest tam napisane i jak twierdzi, okazało się, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie zleciło zewnętrznych i niezależnych badań w tym zakresie. Powoływali się wprawdzie na jakąś analizę Instytutu Techniki Budowlanej, ale tak naprawdę to ten instytut podobno, jak twierdzi dziennik, badał zupełnie coś innego. To już w sumie kolejny raz ktoś z resortu powołuje się na jakieś dziwaczne analizy, bo przypominam, że nawet na naszym kanale ja opowiadałem i relacjonowałem Wam to, co otrzymałem, jaką informację otrzymałem od ministerstwa na moje pytanie zadane w związku z dostępem obywatela do informacji publicznej i wtedy pytałem się o różne twierdzenia, odsyłam do linku i okazało się, że tak naprawdę to była jedna wielka chała, to na co powoływał się minister. Wygląda, że to jakiś zwyczaj w tym ministerstwie jest. Ale właśnie skoro wspomniałem już samego ministra Krzysztofa Paszyka, to okazuje się, że on właśnie ogłosił, że pracuje nad nową propozycją, która ma być odpowiedzią na oczekiwania zarówno lewicy, jak i ruchu Polska 2050, a propozycja ta ma dotyczyć ustawy o dopłatach do kredytów mieszkaniowych. W wywiadzie telewizyjnym minister zapowiedział, że projekt i szczegóły tego projektu mają być nam przedstawione przed świętem 11 listopada. Projekt ma być podobno ulepszony, a na pytanie, czy będzie to propozycja kredytu 0%, minister odpowiedział: już od dawna mówiłem, nie przywiązujemy się do jakichś sloganów, które funkcjonują w przestrzeni publicznej. Uwzględnione zostaną te postulaty, które zgłaszała zarówno Lewica, jak i Polska 2050, natomiast niezmiennie będzie propozycja wsparcia mieszkalnictwa komunalnego, mieszkalnictwa społecznego, mieszkalnictwa własnościowego. Moim zdaniem minister po prostu chciał udzielić wywiadu, a to co powiedział, to znaczy również, że nic nie powiedział. Przypominam, że zarówno Lewica, jak i Polska 2050 są wrogo nastawione do pomysłu dopłat do kredytów mieszkaniowych. One lansują, przynajmniej Lewica, program budownictwa społecznego. Czyli co mamy wyczytać z tej wypowiedzi ministra? Że
tego kredytu 0% nie będzie, czy będzie? No, poczekajmy cierpliwie. 11 listopada, odległa przyszłość, więc pewnie cierpliwie wytrzymamy. Natomiast warto spojrzeć, co dzieje się w kredytach mieszkaniowych. A dlaczego o nich warto rozmawiać? No choćby dlatego, że skala kredytów mieszkaniowych też pokazuje, jak duże zainteresowanie jest kupowaniem nieruchomości. Oczywiście są też ludzie, którzy kupują bez potrzeby wzięcia kredytu i wiemy, że ta liczba inwestorów zmalała, ale jak jest w kredytach? A to o tyle ciekawe, bo wielu mówi, rynek nieruchomości stanął, pada. No to spójrzmy się na liczbę kredytów mieszkaniowych udzielonych ostatnio i liczbę wniosków. Na tym wykresie, tą żółtą taką obwiednią na końcu, widzicie oświetlone ostatnie 5 miesięcy 2024 roku. Wykres kończy się na wrześniu, no bo to są ostatnie dane. Październik jeszcze się póki co nie skończył. Jak łatwo zauważycie, ta czerwona linia, która pokazuje właśnie liczbę udzielonych kredytów, bo ta niebieska linia odpowiada wnioskom, w ciągu ostatnich 5 miesięcy ustabilizowała się na poziomie około 15 000 kredytów miesięcznie. I jak spojrzycie, to jest mniej więcej średnia między tym, co było na samym dołku, gdzie to było około 6 000 kredytów i to występowało pod koniec 2022 roku, a szczytami, które dotykają mniej więcej poziomu 25 000, które to szczyty występowały w 2021 roku, no i w końcówce i na przełomie 2023 na 2024. Ta końcówka, ten ostatni okres, no to oczywiście skutek bezpiecznego kredytu 2%. Zresztą ten taki zjazd w liczbie kredytów obserwowany w pierwszych 4 miesiącach 2024 roku wiąże się również z tym, że w tych miesiącach jeszcze nadal podpisywano i udzielano umowy w ramach bezpiecznego kredytu 2%. Więc możemy powiedzieć, że liczba tych kredytów bez tej takiej dopłaty mniej więcej była na stałym poziomie około 15 000, a tamto jest wynikiem po prostu górki wywołanej programem dotacji do kredytów mieszkaniowych. Czyli tak naprawdę, no to jeżeli spojrzymy się na to, to nie jesteśmy na jakimś najgorszym poziomie, jeżeli chodzi o liczbę kredytów mieszkaniowych. Wynika to z tego, że po prostu kredyty stały się dostępniejsze dla niektórych, bo na przykład zarabiają więcej, albo też niektórzy się po prostu zdecydowali na wzięcie kredytu, bo tak zniecierpliwili się oczekiwaniem na wspomniany wcześniej program kredytu 0% i przestali wierzyć w obietnice polityków i postanowili po prostu kupować teraz mieszkania. Tym bardziej, że podaż tych mieszkań i ich struktura cenowa, o czym powiem za chwilę, zmienia się na korzyść dla kupujących. Ale zanim do tego przejdę, to jeszcze tylko dla porządku wykres pokazujący kwoty kredytów mieszkaniowych i jak łatwo zauważycie, również w ostatnich miesiącach można powiedzieć, że mamy ze stabilizacją na pewnym poziomie, a kwota pojedynczego kredytu, no cóż, wzrosła, a istotny wpływ na ten fakt ma to, że po prostu mieszkania stały się droższe. Na skutek właśnie oddziaływania programu Bezpieczny Kredyt 2%, czyli kredytu wspieranego dotacjami. Natomiast jak zmienia się struktura podaży mieszkań na rynku pierwotnym? I to jest bardzo ciekawe. Tutaj muszę omówić tylko dane, które publikuje portal Rynek Pierwotny, bo tak szczerze mówiąc nie wiem, czy można prezentować ich tabele, gdyż mogą być zastrzeżone jakimiś prawami autorskimi. No to z informacji publicznie dostępnych wynika, że portal porównał na przykład strukturę cenową mieszkań w ofercie deweloperów, prezentując dane dla grudnia 2023 oraz września 2024 i to zrobili w ten sposób, że dla różnych miast pokazują, że jakiś procent mieszkań mieści się na przykład
w puli do 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy, potem jest kolejny przedział 10-12 tysięcy, potem jest 12-15, 15-20 i powyżej 20. I na przykład, na razie zacznę od Warszawy, ale powiem o innych miastach również. Warszawa, ten najwyższy poziom, miała powyżej 20 tysięcy w grudniu 2023 wynosiło to 20%, a we wrześniu 2024 już 23% mieszkań było powyżej 20 tysięcy. Teoretycznie źle, ale spójrzmy się dalej. W przedziale 15-20 tysięcy w 2023 roku było to 37%, a teraz w 2024 46%. Dla Krakowa porównajmy te najdroższe powyżej 20 tysięcy 10% w 2023, 13% w 2024, ale te od 15 do 20 tysięcy 38% w 2023, 53% w 2024. Dla Wrocławia widzimy, że przybywa na przykład ofert tych z przedziału 15 do 20%, bo było w 2023 11%, a teraz 33%. Oraz przybywa ofert z przedziału 12-15. Mało, bo było ich 39 w 2023, a teraz jest 40. No i tak na przykład w innym mieście, czyli w Poznaniu, było 29% w 2023 ofert z przedziału 12-15 tysięcy, teraz jest 42. Czyli owszem, można z tego wyciągnąć wniosek, że przybyło minimalnie ofert z tego najdroższego przedziału, ale znacznie większy wzrost zanotowały oferty mieszkań u deweloperów, te z nie najwyższego przedziału. Ubywa może tych najtańszych i to widać, tych do 10 tysięcy, tam gdzie one jeszcze istnieją, no to wyraźnie widać, że ubyło w tych miastach analizowanych, ale przybywa mieszkań właśnie z tych sektorów 10, 12-15 tysięcy i to znacznie mocniej niż tych najdroższych. Co to oznacza? No to oznacza po prostu, że jednak jeżeli chcesz kupić mieszkanie, to masz większy wybór w tym takim nie najniższym, ale też nie najdroższym sektorze. Nie chcę powiedzieć, że jest to sektor skierowany do zwykłych ludzi, bo to może wzbudzić zaraz dyskusję, ile może sobie pozwolić wydać na mieszkanie zwykły człowiek, ale wskazuje na to, czego nie było. Po prostu przybywa tych mieszkań tańszych. One oznacza to, że są po pierwsze oferowane, a po drugie, że właśnie te najdroższe nie są tak chętnie wykupywane jak były. No bo to jest oferta tego, co jest na bieżąco u deweloperów i jeżeli zwiększa się ta liczba tych najdroższych mieszkań w ofercie, to nie tylko na skutek tego, że nagle deweloperzy oferują dużo tych najdroższych mieszkań, ale także dlatego, że po prostu nikt ich nie kupuje i wykupywane są te tańsze oferty. A ofert nieruchomości na rynku mieszkaniowym, zarówno tym pierwotnym, jak i wtórnym, wiemy, że przybywa i to widzimy chyba w całej Polsce, w większości miejscowości. Nie chcę powiedzieć, że we wszystkich, bo zawsze może być jakaś miejscowość, której nie znam i tam było, ale generalnie w większości rośnie podaż. Rośnie też podaż domów. Często tych domów budowanych pod wielkimi miastami. Widać, że te propozycje, te oferty kupowania, szczególnie na takich osiedlach łanowych, troszeczkę teraz cieszą się mniejszą popularnością. Krótko mówiąc, dzięki temu, że nie ma żadnego programu kredyt z dopłatami, podaż mieszkań rośnie. No to jeżeli podaż mieszkań rośnie, a jedną z przyczyn rosnącej podaży jest to, że nie ma popytu stymulowanego kredytem z dopłatą ze strony państwa, ze strony innych podatników, tak mówiąc bardziej wprost i bardziej oczywiście, no to jak można twierdzić, że brak tego kredytu przełoży się na wyższe ceny mieszkań?
Problem cen mieszkań zresztą jest złożony, no bo jeżeli patrzymy się na rynek wtórny, to na przykład co obchodzą nas koszty budowy nowych mieszkań, skoro mamy rynek wtórny i te koszty zostały poniesione dawno temu. Oczywiście można powiedzieć, że ceny na rynku wtórnym w jakiś sposób są powiązane z tym, co się dzieje na rynku pierwotnym, ale rynek pierwotny również ma wiele zależności, bo to nie jest tylko tak, że jeżeli rośnie cena materiałów budowlanych o 20%, to mieszkanie również ma zdrożeć o 20%. Przypominam, cena materiałów budowlanych jest tylko składową i to nawet taką niewielką składową w cenie wytworzenia całego mieszkania. Przecież tam wchodzi cena ziemi, cena tego, co chce zarobić, czyli marży deweloperskiej dewelopera i właśnie pozostałe koszty. I tak to się mniej więcej układało, że przez wiele ostatnich lat, mniej więcej podkreślam, to takie koszty finansowe, całej projektowania, generalnego wykonawstwa gdzieś zamykały się w uproszczeniu, podaję, błagam, teraz nie trzymajcie mnie za słowo, ale to w uproszczeniu na poziomie 10%. Natomiast 30% stanowiła ziemia, 30% w niektórych miejscach, nie we wszystkich, marża deweloperska, no i 30% koszty wybudowania tego, czyli robocizna, materiały, sprzęt, wszystko to, co wiąże się z budową domu. I dlatego, jeżeli ktoś mówi mi, że ceny materiałów podrożały o x% i dokładnie wtedy o x tyle sam, o ten taki sam x ma wzrosnąć cena mieszkania, no to się po prostu kupy nie trzyma. W dodatku jeszcze chcę powiedzieć, że ceny ziemi są też troszeczkę cenami wtórnymi do tego, co może zapłacić popyt, bo każdy deweloper, który kalkuluje swoją inwestycję, to wie w dniu dzisiejszym, ile kosztuje go wybudowanie metra kwadratowego budynku, czyli te wszystkie robocizny, materiały i tak dalej. I teraz wie mniej więcej, czy też zakłada, ile dzisiaj może uzyskać ze sprzedaży tej nieruchomości. Podkreślam dzisiaj, bo cały ten rachunek musi się odbywać w cenach bieżących, a nie w cenach wyobrażonych w przyszłości. Wycenianie czegoś ceną wyobrażoną w przyszłości bardzo często prowadzi do plajty po prostu. A to często robią niedoświadczeni, początkujący deweloperzy. No i skoro on wie, ile go będzie kosztowała budowa, no to też i wie, ile chce zarobić, i wie, jaką chce marżę osiągnąć, no to też potrafi obliczyć, ile ma zapłacić za ziemię. I dlatego cena, którą deweloper jest gotów zapłacić za ziemię, jest pochodną tego właśnie, co kosztuje budowa i tego, co może uzyskać, tego przychodu, który uzyska ze sprzedaży mieszkań. I jeżeli pomylił się w swoich kalkulacjach, zapłacił za drogo za ziemię, no to albo spadnie jego marża, a jak się będzie upierał przy swojej marży, no to może się okazać, że popełnił błąd. Dużo deweloperów obecnie są to już doświadczeni deweloperzy i takich błędów nie popełniają, ale znam deweloperów, którzy tak ryzykownie planowali swoją inwestycję i właśnie liczyli, aha, dzisiaj zapłacę za ziemię tyle, ale przecież mieszkania za 2 lata będą droższe o 20%, więc wyjdę na swoje. Wielu z nich uzyskało sukces, bo faktycznie rynek rósł mocno, ale rynek nie rośnie w nieskończoność i przed tym przestrzegam. Reasumując, czekamy na przyszły tydzień, kiedy minister rozwoju i technologii objawi nam nowy pomysł kredytu z dopłatami. Chyba z dopłatami, zobaczymy, co będzie. No i korzystajcie z tego, że zmienia się struktura oferty mieszkań. Jeżeli chcecie kupować, no to patrzcie się, czy warto kupować. Patrzcie się w ogóle na trendy rynkowe, bo to jest ciekawe także dla tych, którzy chcą sprzedać nieruchomość i akceptujcie czasami, że warto czasami troszeczkę opuścić sceny, a nie zostać potem z nieruchomością, którą sprzedajesz przez 10 lat i która traci na wartości, bo bardzo często przyczyną strat w nieruchomościach, dużych strat, jest to, że ktoś ortodoksyjnie trzyma się swojego pomysłu na zakup i nie przyjmuje do wiadomości do tego, że rynek może kiedyś wejść w fazę korekty. No, oczywiście dla sprzedających pozostaje nadzieja, bo a nuż
jednak ten kredyt zerowy wejdzie, ale patrząc się tak naprawdę na problemy budżetu i na to, że już w tym roku trzeba potężnie nowelizować budżet, to ja nie bardzo widzę logicznych podstaw do utrzymania takiego pomysłu. Przypominam też, że na stronie cement24.pl, gdzie znajdują się kursy obrotu nieruchomościami, znajdziesz również nasze audycje wzbogacone o dodatkowe dane i wykresy prezentowane w statycznej formie, co może być łatwiejsze do obejrzenia niż na ekranie filmu YouTube. Cześć, trzymajcie się.